The Photographer's Playbook, odcinek 5. Zapraszam. Gdy przygotowuję odcinki The Photographer's Playbook, biorę książkę i czytam te rady. Jeżeli rada mi się podoba, to od razu sprawdzam fotografa w internecie, bo chcę być pewien, że to, co radzi, to nie wziął sobie skądś, tylko to wynika z jego pracy, że to ma pokrycie. Bo dla mnie też jest fajnie odkryć jakiegoś fotografa. Gdy przeczytałem radę od Andrei Parlato, to tak pomyślałem, wow, fajna rada, naprawdę interesująca. Lecę do komputera. Wziąłem komputer i zacząłem oglądać jej zdjęcia na jej stronie. I to uczucie było dla mnie wspaniałe, bo ta rada bardzo dobrze pasowała do tych zdjęć. A jeżeli chodzi o same zdjęcia, to one mają to, co ja bardzo współcześnie cenię, czyli nie wiem, czego się spodziewać przy kolejnej fotografii. To nie jest takie proste, wbrew pozorom. Bo ktoś może powiedzieć, ja ci zrobię takie zdjęcie, że nie będziesz wiedział, co tam będzie kolejne. Nie, bo zrobić takie fotografie i tak poprowadzić narrację, żeby odbiorca był cały czas czujny, cały czas ciekawy, ze zdjęcia na zdjęcia, jakby, żeby moja uwaga była zaangażowana, to naprawdę nie jest proste. A jak patrzę na te projekty Andrei, to jestem naprawdę zaangażowany. I widzę te zdjęcia na poziomie formalnym, na poziomie estetycznym, na poziomie pewnej atmosfery, na poziomie pewnej wrażliwości, że one są bardzo spójne, bardzo takie pełne i dojrzałe, ale jednocześnie ten fabularny wątek jest taki, że ja nie wiem, co będzie na kolejnym zdjęciu. Stopa, czy może jakaś góra, czy świeczka. Ja tak trochę upraszczam, ale faktycznie tak jest, że cały czas jesteś ciekaw. To jest takie bardzo ciekawe prowadzenie narracji. Ono nie jest takie oczywiste. Zazwyczaj jest tak, że po 3-4 zdjęciach wiemy, jak fotograf już fotografuje i bardzo rzadko się zdarza, że on to przełamuje. Ona. No i Andrea bardzo mnie zainteresowała. Wysłałem do niej maila z prośbą, żeby rozwinęła tą swoją radę. I odpisała mi super fajnego maila. Mi, ale też wam, bo napisałem z jaką intencją do niej piszę. Zacznijmy od rady. Rada jest taka. Hibernacja. Przestań aktywnie oglądać fotografię. Zapomnij o stronach internetowych, blogach, nie chodź na wystawy, nie oglądaj magazynów. Zahibernuj fotograficznie. Wycisz się. Kiedy poczujesz, że odpocząłeś, spróbuj znaleźć w sobie to, co motywowało cię do pracy. Tą jedną myśl. Zapisz ją i zacznij fotografować. Dowiesz się, czy nadal to jest to, bo może coś innego. Bardzo mi się spodobała ta rada. Hibernacja. Dlaczego? Teraz jesteśmy w ogóle tak mocno przebodźcowani. Mamy dużo wszystkiego. Już nawet nie mówię nawet o fotografii, którą sobie selekcjonujemy, czy jakieś albumy, które kupujemy, strony oglądamy, ale w ogóle mamy dużo obrazów. No taki frazes, ale tak jest. No i ta rada, żeby zahibernować, jest bardzo ciekawa. Andrea napisała do mnie tak. Karol, jeżeli chodzi o tę hibernację, to mi się wydaje, że jest drugie słowo, które jest bardzo ważne w kontekście tej rady. Intuicja. Ja poprosiłem, żeby rozwinęła. I napisała, że intuicja to jest coś takiego, co mamy gdzieś głęboko w środku i to jest niezależne od trendów, niezależne od mody, jaka jest. I że my musimy to pielęgnować i tego poszukiwać. I że intuicja to jest coś takiego, i to jest moim zdaniem fenomenalna myśl, że wierzymy sobie, jeżeli robimy nawet rzeczy, których nie rozumiemy. Zakładając, że w przyszłości, podążając za tą intuicją, dowiemy się, o co nam chodzi, czego poszukujemy, co chcemy powiedzieć. To jest bardzo ciekawa rada. I Andrea wysłała też kilka zdjęć. Zobaczmy te zdjęcia. Te 3 zdjęcia powstawały i wiele innych na przestrzeni
5 lat. Andrea napisała, że w 2011 roku zrobiła pierwsze zdjęcie kwiata i nie wiedziała, po co je zrobiła, ale myślała nad tym i w ciągu najbliższych kolejnych lat zaczęła to rozumieć i po 4 latach, po 3 latach zaczęła znowu je fotografować, ale już z tą dojrzałą jakby świadomością, ta intuicja się rozwinęła. Chodzi o to, że fotografuje kwiaty jako metaforę kruchości życia, przemijania. Jeżeli chodzi o grobowce, to samo. Śmierć. A jeżeli chodzi o gliniane naczynia, to jest hit. Napisała w mailu, że to jest metafora macicy. Że te amatorskie gliniane naczynia, które kupuje w takich sklepach, takich second handach czy na jakichś targach, amatorskie, to jest ważne, to z jej punktu widzenia to jest metafora takiego macierzyństwa, macicy. W sensie, że na początku wszyscy rodzice są amatorami przy pierwszym dziecku, ale później tak jak te naczynia zostaną porzuceni. I Andrea idzie za tą intuicją. Fotografuje grobowce w Sycylii, suszone kwiaty, stare, porzucane gliniane naczynia, amatorsko wykonane na jakichś warsztatach. I wierzy w to. I to jest jej historia o macierzyństwie, o przemijaniu, o śmierci. I ja też w to wierzę, jak ona mi to wysłała. Bo widzę, że jest tam intuicja i jest tam czas. Ona sobie dała czas. To jest to, czego my wszyscy potrzebujemy w fotografii, o czym często zapominamy. Zaufać sobie, dać sobie czas na przemyślenie, na to, żeby rzeczy dojrzały, żeby się odleżały, żeby do nich wrócić. W ten sposób możemy naprawdę odkryć bardzo dużo w sobie. Myślę, że ta rada, żeby zahibernować, żeby odpocząć, a później posłuchać swojej intuicji, jest bardzo dobra, szczególnie dla osób, które przeżywają pierwszy kryzys w swojej miłości z fotografią. To jest tak po 1,5 roku, 2 latach intensywnego fotografowania, gdy człowiek się zakocha w fotografii, oszaleje, ale idzie szybko, rozwija się i w pewnym momencie widzi, że jego oczekiwania są bardzo duże. Już autorzy młodzi wiedzą, że są albumy fotograficzne, wystawy, oglądają dużo w internecie i widzą, jaki to jest niewiarygodny świat fotografii, ale jednocześnie ta umiejętność generowania tych obrazów jakby z siebie jeszcze nie jest płynna. Jeszcze nie ma takiego flow pomiędzy mózgiem, sercem, aparatem, a rzeczywistością. Są oczekiwania, ale jeszcze nie ma tego udrożnionego tego kanału. No i wtedy jest bardzo duża frustracja. Ja to jako nauczyciel wiele razy reanimowałem osoby i znam ten moment bardzo dobrze. I jedną właśnie z dobrych rad w tym momencie, takiego pierwszego kryzysu, jest właśnie odpocząć. Ale jeszcze od razu wam powiem, bo to jest ważne. Jeżeli ktoś z was kiedyś tak przeżywał, że już mam dość tej fotografii, już kończę z tym, bo to jest piękne, bo ja zawsze się śmieję, trochę tak nie wolno mi na zajęciach, ale jak widzę, że ktoś, mam tego dość już. Bo ja widzę, że to jest właśnie ekstra rozwój właśnie w tym momencie. Jeżeli ktoś tak bardzo, bardzo przeżywa, że mu coś nie wychodzi i że już ma dość i chce to rzucić, to znaczy, że właśnie się w tej chwili rozwija. Bo to jest moment, w którym jego ambicje, jego plany, jego wyobrażenie o sobie samym i swojej fotografii jest już większe, umiejętności jeszcze nie dościgają tego, ale niedługo dościgną i wtedy będzie skok do góry. Dlatego ja jestem taki spokojny, kiedy ktoś tam się żali, a ja tak się lekko uśmiecham i tylko wiem, że muszę być przy tej osobie i powoli, zaraz będzie właśnie skok, bardzo duży. To jest taki duży skok edukacyjny, tak po 1,5 roku, po 2 latach, moment kryzysu i później już leci mocno. Dlatego, moi drodzy, te osoby, które czują coś takiego, że ta fotografia to jest dla nich taka ważna i są tak zakochani w tej fotografii i tak ją kochają, ale jest taki moment zwątpienia, spokojnie. Zahibernować, później posłuchać intuicji, odnaleźć w tym szczerość, szczęście, robić to autentycznie i do przodu.